Pianista, dyrygent, pedagog. Uznawany obok Moniuszki i Chopina za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XIX wieku. Artysta, który między powstaniem listopadowym a styczniowym komponuje operę o piratach grasujących u wybrzeży Ameryki Środkowej. Ignacy Felix przychodzi na świat 25 lutego 1807 roku na Wołyniu, w muzycznej rodzinie Dobrzyńskich. Dziadek od strony matki dyryguje orkiestrą na dworze carskim w Petersburgu. Ojciec, również Ignacy, wykształcony w Wiedniu skrzypek, kompozytor i dyrygent, nie ma wątpliwości, kim w przyszłości zostanie jego syn. Od najmłodszych lat kształci go na muzyka. W wieku 10 lat Ignacy ma już na koncie pierwsze kompozycje. Jego wyjątkowe zdolności muzyczne i ambicje rodziców sprawiają, że 4 lata później rodzina Dobrzyńskich przeprowadza się do Warszawy. Tam Ignacy zostaje uczniem Józefa Elsnera, kompozytora i wybitnego pedagoga. Elsner od razu poznaje się na talencie nastolatka. Określa go w 2 słowach: zdolność niepospolita. Wkrótce Ignacy trafia do Szkoły Głównej Muzyki, gdzie studiuje m.in. z Fryderykiem Chopinem. W 1831 roku komponuje symfonię pod tytułem Charakterystyczna w duchu muzyki polskiej, która 4 lata później zdobywa 2. nagrodę w prestiżowym konkursie kompozytorskim w Wiedniu. W Lipsku wykonuje ją orkiestra pod dyrekcją samego Feliksa Mendelssohna Bertoldiego. W międzyczasie Ignacy zakochuje się i żeni ze śpiewaczką opery warszawskiej Joanną Miller. Być może to ona właśnie inspiruje go na napisanie pierwszej i jedynej w jego bogatym dorobku opery. Jej skomponowaniu poświęca 3 lata życia. Ukończone w 1838 roku dzieło traktuje o piratach grasujących u wybrzeży Ameryki Środkowej. Ignacy początkowy tytuł opery, Korsarz, ostatecznie zmienia na Monbar, czyli Flibustierowie. Fantazyjne, nieraz wręcz dziwaczne tytuły utworów stają się jednym ze znaków rozpoznawczych kompozytora. Fragmenty opery z sukcesem prezentowane są w Poznaniu, Berlinie, Dreźnie. Mimo pochlebnych recenzji, nikt nie chce jednak wystawić całego dzieła. Ignacy rusza w artystyczną podróż po Europie i cały czas komponuje m.in. pieśni patriotyczne. W ten sposób naraża się carskim cenzorom, którzy uniemożliwiają mu powrót do kraju. Zmuszony pozostać w Berlinie kompozytor zarabia na życie lekcjami muzyki. Do Warszawy udaje mu się wrócić w 1847 roku. Ignacy przez cały czas nie zapomina o swoim wielkim marzeniu – doprowadzeniu do premiery swojej jedynej opery. Zabiega o to przez 25 lat. 10 stycznia 1863 roku w Operze Warszawskiej w końcu odbywa się upragniona premiera dzieła. Zaledwie 12 dni później wybucha powstanie styczniowe. Opera spada z afisza. Ignacy Felix Dobrzyński umiera 4 lata później. Dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XIX wieku. Choć jego twórczość i artystyczne marzenia często padały ofiarą dziejowych zawirowań, to z ogromną determinacją walczył o to, by być po prostu artystą.